We vlogu z poprzedniego tygodnia mogliście zobaczyć fragment pracy skrapowej nad albumem. Ci, którzy obserwują mnie trochę dłużej, wiedzą, że uwielbiam prostotę, klasykę, tak zwany styl clean and simple, czysty i prosty. Przeczytałam w jakimś komentarzu lub od kogoś usłyszałam, ale naprawdę już nie pamiętam, kto mi to powiedział, napisał, że to nie jest takie łatwe wykonanie pracy w tym stylu. Dla mnie trudniejsze są prace albumowe rozbudowane i jestem pełna podziwu, co niektórzy z Was potrafią stworzyć. Szacun. Będę się jednak upierać i wolno mi, a co? Bo to jest moje zdanie, że album ma być tylko tłem dla zdjęć, że to właśnie fotografia ma odgrywać główną rolę w albumie. Dlatego też ten prosty sposób tworzenia albumów tak lubię. Różowy album z kolekcji Scrap Boys, Sweet Ballet, stworzony na gotowej bazie z birmaty. Baza leżała u mnie dobrych kilka lat, miesięcy. Już nie pamiętam nawet, skąd ją mam. Ta gotowa baza albumowa składała się z okładki o wymiarach 16 na 20 cm oraz z 10 kart o wymiarach 15 na 19 cm. Obkleiłam wszystkie karty, ale okazało się, że dwie muszę wyjąć, aby album mógł się dobrze rozłożyć. A przecież dojdą jeszcze zdjęcia. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że Wy na tej kolekcji Sweet Ballet pracowaliście ponad 2 lata temu. No cóż, ja mam malutki, malusieńki poślizg. A kolekcja jest na tyle piękna i słodka, iż mam nadzieję, nie jedna i nie jeden z Was do niej westchnie z nostalgią. W kolekcji tej, a mam nadzieję, że chłopaki ze Scrap Boys robią to w każdej kolekcji, podoba mi się wykorzystanie powierzchni papieru na maksa. Na przykład w kolekcji Minty Paper, P13, tu gdzie mamy pasek z nazwą, z firmą, tak, z danymi, numerem, kodem kreskowym. Po drugiej stronie tego paska mamy to samo. Czasem jest zmienione tylko to, że tutaj mamy na przykład nazwy kolekcji po angielsku, a tutaj możemy mieć po polsku. Tu akurat są obydwie tak samo. No ale już na przykład w kolekcji papierów starych moich Kaiserkraft z jednej strony paska mamy firmę skąd, czyli Made in Australia, tytuł kolekcji, numer kolekcji, kod kreskowy, kolorystyka, a z drugiej strony mamy napis i jakiś fragment paska do wycięcia. I to samo zrobili chłopcy ze Scrap Boys. Chociaż nie tylko oni, bo zobaczcie, Craft and You też na stronie tytułowej, tu zamiast paska dodał napisy, ale u chłopaków ze Scrap Boys jest po prostu to zrobione fantastycznie. Tu były paseczki, ja je odcięłam
żebym wiedziała, jakie wielkości. I zobaczcie, tu mam wszystkie papiery, te paseczki, które podcinałam. Czyli na każdym pasku mamy Scrap Boys, Art Studio, jak się nazywają, namiary na stronę internetową, adres mailowy, nazwa kolekcji, produkt, kodę, czyli numer, Made in Poland, kod kreskowy, a z drugiej strony mamy napisy, proszę bardzo, księżniczka, princess. Tu mamy happy birthday w dniu urodzin, tu jest to samo, tutaj mamy dzieciństwo i po angielsku, tu mamy to samo, dzieciństwo, radość, joy, joy, nasza miłość, your love, nasze szczęście, nasza miłość, nasze szczęście i jeszcze raz księżniczka, czyli po 2 paseczki z takich napisów. I wydaje mi się, że z resztek, jakie mi zostały, a zostało mi z tej kolekcji tak, jedna taka cała arkusz, tu został mi fragment z wyciętymi i tu mi został taki właśnie z tymi kwadratami, jeden użyłam na okładkę, więc wymyśliłam, że zrobię pewnie jakieś kartki i dodam do tego te fajne napisy. I to by było tyle. A teraz o kolekcji, tak? O kolekcji Sweet Ballet od chłopaków ze Scrap Boys. No i teraz pokażę Wam po kolei, jak ten album wygląda, co tutaj ciekawego się zadziało i jakie rozwiązania zrobiłam. Proste. Odnośnie jeszcze okładki, to nie chciałam, żeby była wypukła z jakimiś kwiatkami. Miała być płaska, ma lekko uniesione te małe elementy wycięte, a ponieważ, tak jak widzieliście, ta kolekcja miała kwadraty, a cała album jest w formie prostokąta, to z takiej kolekcji z Actiona starej znalazłam właśnie taką krateczkę, a ponieważ tutaj też była kratka, więc to tak spójnie i wydłużyłam to, zrobiłam rameczkę, żeby to tak ładnie wyglądało i dopiero na to nakleiłam te kwadraty podwyższone. Tu jeszcze jest ramka z tego liliowego papieru z Galerii Papieru. O, tu, tak. Tutaj jest i tutaj. No i powycinane na dystansach te elementy. Tu jeszcze myślałam, żeby dać napis, ale pokażę Wam na końcu z tym napisem o co chodzi, tak? No i teraz pokażę Wam, jak wygląda albumik w środku i na zewnątrz. Z wierzchu wygląda tak. Proszę bardzo. Okładka. Wielkość będzie w opisie. Album obklejony papierami takimi różowymi, całe, wszystkie strony i potem porobione dodatki właśnie z papierów Słodki Balet. Albumik związywany na wstążeczkę szerokości 12 mm i to jest taki bardzo, bardzo delikatny pastelowy róż, taki wyblakły, bo już tutaj nie trzeba więcej elementów ozdobnych, żeby nie przytłoczyć. Coś tutaj wystaje, ale to Wam opowiem za chwilkę. I przechodzimy do poszczególnych kart. Tu naprawdę nie ma dużo i nie ma czego oglądać. Jak widzicie, to jest ten papier i już Wam mówię, jaki to jest papier. To jest papier techniczny, kolorowy A4 do drukarek firmy Shan, tylko Shan. Myślę, że on jest gramatury gdzieś 220 gram. Tutaj nawet nie jest napisane, ale nie jest zbytnio gruby, ale też nie jest zbytnio cienki, więc ten różowy papier to jest właśnie
ten papier Shan z firmy Mazak. No i tutaj oczywiście z kolekcji tej Sweet Ballet mamy karty i zobaczcie, specjalnie zostawiłam puste, bo jeśli tutaj przykleimy duże zdjęcie 13 na 16, 18, to zrobi nam się taka ładna ramka, prawda? Teraz możemy dać dwa zdjęcia tu i tu wejdą nam dwa zdjęcia 9 na 13. Jeszcze gdzieś tu mam. O, pokażę Wam. Mam tutaj matę. Zobaczcie, dwa zdjęcia 9 na 13, tak? Więc proszę bardzo, zmieści nam się zdjęcie 10 na 15. Czy zmieszczą się nam dwa zdjęcia 10 na 10? Może nie, ale na pewno takie instagramowe duże się zmieści i może jeszcze tutaj jakieś takie mniejsze? Nie, legitymacyjne. Ja już wymyślam, ale wiecie, możliwości na tej macie jest bardzo dużo. Naprawdę. Dalej. Kolejna rzecz to kieszonki. I tak się będzie przeplatało. Papier taki, wiecie, jednolity bez obrazka i tutaj z tyłu jest kieszonka, tak widzicie. I kieszonka jest wykonana nożem introligatorskim i moją gilotynką. Nie ma tutaj żadnych rewelacji. Ozdobiona tylko, słuchajcie, każda takim elementem. Czekajcie, przesunę tutaj tą kartę. O, byście widzieli. Widać? Czyli takim dziurkaczem koronkowym. O, tak Wam jeszcze pokażę. Tak, takim dziurkaczem delikatnym. W środku mamy, jak widzicie, mamy kieszeń. Tutaj wycięte elementy z kolekcji i naklejone. Tu w jakiejś kolekcji, Wy pewnie będziecie wiedzieć, miałam jeszcze takie karty, mierze, mam to, co mi tu wyleciało, więc dodałam i są tutaj takie dwie zakładki, takie tagusie, takie, no właśnie, zainspirowałam się tymi lizakami z kolekcji. One są takie słodkie i wykonałam takie lizaki z myślą o tym, że można sobie wkładać na której karcie jaki miesiąc albo rok mam, bo niekoniecznie to musi być miesiącami. Możemy sobie zrobić taki roczny i na przykład co miesiąc jedno zdjęcie i wtedy będziemy widzieć, jak się nasze dziecko zmieniało. Więc przy pomocy wykrojniczków, tak, z literkami, z cyferkami i okrągłych. I tutaj taki jasny, pastelowy, ten kolor lizaków jest identyczny jak kolor zakładki. To jest z Galerii Papieru, perłowy papier, Lilia chyba się tak nazywa. I tutaj mamy też z tego papieru właśnie bazowego wycięte cyferki z wykrojnika 1, 2. I wkładamy sobie tutaj, jeśli tu mamy z przodu zdjęcie z pierwszego roczku, zobaczcie, tak Wam wezmę, jeśli tu mamy zdjęcie z pierwszego roku, o, na przykład, to w tą stronę lizak możemy dać, że tutaj jest zdjęcia z drugiego roczku, ale na razie wszystko wkładam tak tu, o, żeby było wszystko na razie jednakowo, żeby było widać. No, niewygodnie mi, bo mam przed sobą statyw, bo inaczej jest ciemno. Na drugiej stronie jest znów baza. I co tutaj nam wejdzie? No to zobaczmy. Na przykład, żeby nie zasłaniać tej ładnej kolekcji, wejdzie nam zdjęcie 9 na 13 w pionie, bo 10 na 15 to już będzie trochę za duże, ale wejdzie też nam instagramowe 10 na 10. Zobaczcie, też wygląda bardzo ładnie. Dobrze. I tak po kolei. Tutaj mamy maty z kolekcji, ponieważ zostało mi jeszcze trochę tego papieru, więc dałam. I te maty są na zdjęcia. 10 na 15, nie, 9 na... Jeszcze nie docinałam. 9 na 13. 9 na 13 i 9 na 13. Zostaje nam taka mała rameczka, więc też wydaje mi się, że jest ok.
schowajmy. Te wszystkie obrazki tutaj przy kieszonce są podklejone, żeby się nam nie porwały. I znów mamy elementy z dziurkacza, motylek. No i tu mam znowu dużą matę na zdjęcie 10, 13 na 18. Tak. I tak po kolei jesteśmy już 5, 6. Może tak weźmy. O. I tak będziemy sobie. I jak zawsze. Z dziurkacza wykrojone, maty w środku, elementy wycięte, ponaklejane. Tutaj mamy taki piękny element. No i na pewno coś będziemy musieli zasłonić. Możemy zasłonić tą tańczącą, możemy zasłonić tą tańczącą, możemy zasłonić obie. Pokażę Wam i wtedy nam się zrobi tylko taka, o, zobaczcie, rameczka i też wygląda bardzo fajnie. Ale możemy jakiś element ozdobny zostawić. Tutaj mamy znowu elementy i tak do samego końca. Słuchajcie, kolorowa mata i tutaj mamy też, i tu już mamy z kolekcji wycięte te karty takie, wiecie, ozdobne na zdjęcie 9 na 13. I tutaj są włożone, o tak, włożymy je. Raz tak. Nic ciekawego, żadnych innych rozwiązań w tym albumie nie ma, oprócz mat, tych zakładek i tych pięknych kieszonek. Powiem Wam tak, zrobiłam tych mat trochę więcej, bo mam jeszcze dwie. O, dwie. Jeszcze mam dwie maty, ale musiałam wyjąć, bo album w ogóle by mi się nie zapinał, nie zamykał. Więc teraz go tutaj zsuniemy i zobaczymy, ile my tutaj tego wszystkiego mamy. Tak, mamy okładkę i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kart, a było przygotowane na 10. Więc z tej kolekcji, która jeszcze jest tu, powycinałam właśnie takie elementy. O, wiecie, może ktoś będzie zapiski jakieś chciał dać, więc spokojnie zostawimy to, niech będzie. No i tu jeszcze pokażę Wam, że to jest z kolekcji Scrap Boysów. Ostrość, Sweet Ballet. Wykorzystałam prawie wszystko razem z tymi dodatkowymi kartami. Tak się prezentuje album. Teraz na stronę tytułową, tutaj na wierzch, można by dodać imię dziecka, dziewczynki. No i tak myślałam, czy zrobić. Jedna z koleżanek na blogu wyprzedawała swoje wykrojniki i miała wykrojniki, już Wam pokażę, w formie, nie pokażę Wam wszystkich, ale pokażę Wam te w formie takich banerków, więc spróbuję wydrukować, przepleść można tu jeszcze sznureczek, żeby je zawiesić i napiszę na przykład Tosia. Tak dla przykładu i wrzucę Wam jeszcze zdjęcie, jakby to wyglądało. Oczywiście nie będę przyklejała tego sznureczka z napisem, bo nie wiem jeszcze dla kogo będę ten album dawała. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiejszy tydzień spędziliście znowu ze mną. Mam nadzieję, że bawiliście się równie świetnie jak ja. No i do zobaczyska za tydzień. Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego Wam życzę i pa, pa, pa.